Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Tesli Y. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Tesli Y. Tak, to mówiłem samochodem, ale zacznijmy normalnie, bez megafonu. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Tesli Y. Tesla Y pojawiła się na rynku w 2020 roku, a już 3 lata później, w 2023 roku, została najchętniej kupowanym samochodem na świecie. Tak, na świecie. I nie mówię tylko o autach elektrycznych, tylko o wszystkich samochodach. W zeszłym roku, czyli 2024, prawdopodobnie zajęła drugie miejsce. Mówię prawdopodobnie, bo dysponuje danymi do listopada i wtedy przegrywała tylko z Toyotą Corollą. I to jest niesamowite. Raz, z powodu tego, że to przecież auto elektryczne, a dwa, ze względu na to, jak ten samochód wygląda. Żaden ze mnie znawca sztuki, ale auto wygląda moim zdaniem jak taka mydelniczka. I od razu dodam, że w momencie jak publikuję ten materiał, to pojawiła się zapowiedź odmiany poliftowej, która wygląda już znacznie lepiej, przynajmniej z przodu. Tył za to jest jakiś taki dziwny. No ale tak czy inaczej, Tesla Y wygląda trochę jak taki generyczny samochód bez licencji z gry komputerowej. Są jednak plusy takiej stylistyki, jak chociażby to, że kompletnie nie widać wielkości tego samochodu, a Y jest naprawdę spory. Długość to 4,75 m, wysokość to 1,62 m, a szerokość 1,92 m bez lusterek oraz 2,13 m z lusterkami. Rozstaw osi to 2,89 m, a prześwit to 17 cm. Czyli Tesla Y jest wielkościowo jak Skoda Kodiaq, czyli naprawdę jest duża. I co ciekawe, model Y to jest podobno segment SUV, czego również nie widać. To, czego też nie widać, to czujników parkowania, bowiem Tesla takich nie posiada. Tutaj parkuje się za pomocą kamer, komputera oraz sensorów i dla użytkownika nie różni się to od parkowania za pomocą zwykłych czujników ultradźwiękowych. Testowałem to w różnych warunkach, nocnych, dziennych, zimowych, śniegowych, błotnych, no nie było problemów. Ale do systemów jeszcze wrócę. Zerknijmy jeszcze na koła, bo to są alufelgi, na które są nałożone kołpaki. Bez tych plastików koło wygląda tak jak teraz na zdjęciu. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że zauważyłem, że większość Tesli ma rand od felgi wystający poza obrys koła, przez co prawie zawsze są one porysowane. No to jest mega słabe. Dobra, to pora teraz zajrzeć do środka. Zacznijmy oczywiście od bagażnika. I tu, jak przystało na dobrego elektryka, mamy bagażnik z przodu. Jedyny minus jest taki, że aby go otworzyć, to musimy albo użyć aplikacji, albo kliknąć na ekranie w kabinie. Nie ma fizycznego przycisku na zewnątrz, wszystko odbywa się elektrycznie. I pewnie jesteście ciekawi, co zrobić, jak Tesla się kompletnie rozładuje. Wtedy musimy otworzyć tą zaślepkę tutaj z przodu i podłączyć tam akumulator i wtedy frank, czyli ten przedni bagażnik, sam się otworzy. Zgadza się, super skomplikowane. Sam ten bagażnik ma 117 litrów pojemności i 50 kg udźwigu, czyli idealny na kable do ładowania czy na jakieś małe zakupy. W takim razie pora na bagażnik, ale ten z tyłu. Ten już ma normalny przycisk na klapie, a także nie można go otworzyć z aplikacji czy telefonu. I co ciekawe, model Y występuje zarówno jako 5, jak i 7-osobowa wersja, co moim zdaniem jest bezsensowne, bo do trzeciego rzędu nikt się nie zmieści, co zaraz pokażę. Bagażnik przy rozłożonym trzecim rzędzie ma 363 litry, co jest naprawdę niezłą wartością, a to dlatego, że pod podłogą mamy ogromną dziurę, gdzie sporo się zmieści. Ale oczywiście jeszcze więcej jest, jak położymy trzeci rząd, wtedy mamy płaską podłogę i aż 753 litry, czyli bardzo duża przestrzeń. Przy wersji 5-osobowej jest tutaj 850 litrów, czyli przeogromny bagażnik. Szkoda tylko, że jak widzicie, nie ma ani haczyków na zakupy, ani gniazda pod zapalniczkę, czy nawet nie ma rolety oddzielającej bagaże od przestrzeni bagażowej. Drugi rząd składamy z poziomu kufra i wtedy też mamy płaską podłogę oraz 2040 litrów pojemności. W ogóle w Tesli można włączyć tryb kempingowy, auto wtedy utrzymuje zadaną temperaturę w kabinie oraz mamy ciągle włączone zasilanie USB oraz 12V. Fajne i sprytne, można więc spać na wycieczkach albo na ładowarkach. Dobra, to zapraszam do trzeciego rzędu, który jest moim zdaniem najgorszym trzecim rzędem, jaki kiedykolwiek widziałem. Po pierwsze, zobaczcie, ile teraz jest miejsca na nogi. Zgadza się, 0. Ale okej, można przesunąć drugi rząd, z tym, że jak go przesuniemy maksymalnie do przodu, to wtedy nie da się tam usiąść, więc trzeba to zrobić tak tylko trochę, a to oznacza, że z tyłu i tak nie ma miejsca na nogi.
na nogi oraz na głowę. No jest tutaj niesamowicie ciasno. Okej, ja mam 186 cm wzrostu, ale tutaj nawet osoba o wzroście 130 cm się nie zmieści, bo nie ma miejsca na nogi. Ba, ja tu bym nawet za karę nie posadził miłośników Piano Black, tak jest tu ciasno i kompletnie nie rozumiem, po co takie jest miejsce. Bo uprzedzam pytanie, dzieci też się tutaj nie mieszczą, bo nie mają miejsca na nogi. Zresztą, na głowę też im już brakuje. Bez sens. Dlatego taki model Y to tylko 5-osobowy. A wtedy, jak widzicie, bez problemu się mieszczę. Przypominam, mam 186 cm, a dodatkowo możemy nieco przesunąć kanapę, czy oprzeć mocniej oparcie. Jest też podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy czy złącza USB. Jest też nad nami wielki szklany dach, który nie ma rolety. Ciekaw jestem, jak jest tutaj w dużym słońcu. Chociaż bardziej mnie ciekawi to, czyli drzwi są otwierane elektrycznie i żeby wyjść, trzeba nacisnąć ten przycisk. No okej, ale co jak się faktycznie skończy prąd albo się całkowicie rozładuje? Wtedy powinno być awaryjne cięgno i takie na przykład z przodu jest od razu pod ręką, tuż przy sterowaniu od szyb. No i to jest ok, ale z tyłu tego tutaj nie ma. Z tyłu podobno, żeby otworzyć awaryjnie drzwi, to trzeba wyjąć ten wkład w schowku, po czym otworzyć małą zapadkę i dopiero pociągnąć za sznurek. To jest po prostu beznadziejne i w życiu bym na to nie wpadł. A co gorsza, pierwsze roczniki modelu Y i chyba do 2022 roku miały tę zapadkę tak mocno wciśniętą, że trzeba było ją otwierać jakimś śrubokrętem. Jak już koniecznie musi to być elektrycznie, to takie dodatkowe cięgno powinno być zawsze na wierzchu, żeby to jak najszybciej otworzyć, a nie tracić czas w sytuacji awaryjnej. Swoją drogą, klamki na zewnątrz również są super niewygodne. Chyba najgorsze klamki, jakie używałem w aucie, bo nie dość, że wypychamy jedną stronę, to musimy jeszcze pociągnąć drugą stronę. No tak jak mówię, są super niewygodne. A, i standardowo do auta dostajemy kartę, którą przykłada się tutaj na słupku, żeby otworzyć samochód. Ale oczywiście, możemy też zainstalować kluczyk w telefonie i wtedy auto otwiera się samo, o ile mamy telefon przy sobie. Działa to na Bluetooth, a nie na NFC. Dobra, to wsiadamy do przodu. Tutaj witają nas elektryczne fotele z funkcją podgrzewania oraz elektrycznie sterowaną kierownicą. Z tym, że żeby zmienić położenie kierownicy, to trzeba wejść w tablet główny, następnie chwilę poklikać i możemy lewym przyciskiem na kierownicy sterować położeniem kierownicy. Zresztą, żeby zmienić położenie lusterek, to też trzeba sobie poklikać, podobnie jak to, żeby je złożyć. Chociaż to ostatnie można przypisać do przycisku na kierownicy i wtedy po przytrzymaniu tego przycisku możemy składać lub rozkładać lusterka. Ale regulowanie położenia lusterek i kierownicy też jest super niewygodne. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, bo tu już trochę Wam pokazałem. W zasadzie to deska to jest niemal maksymalny minimalizm, jaki widział świat motoryzacji. Czyli mamy kierownicę z 2 przyciskami, 2 dźwignie za nią, jedna od wycieraczek i kierunkowskazów, a druga do zmiany kierunku jazdy oraz mamy przeogromny tablet. I tyle. Nie ma żadnych cyfrowych zegarów, w ogóle żadnych zegarów nie ma. Nie ma nawet wyświetlacza przeziernego, czyli head-up. Tu jest tablet i w zasadzie to wszystko. A, i żeby włączyć wycieraczki, trzeba kliknąć na końcu tej dźwigni i potem pokrętłem na ekranie zmienić siłę tych wycieraczek. Tu ponownie, gdyby nie instrukcja, to w życiu bym tego nie odkrył. Bardzo we wnętrzu brakowało mi chociażby wyświetlacza head-up, który pokazuje mi prędkość, bo jednak ta tutaj w rogu na ekranie jest bardzo mało czytelna. Oczywiście nie wspomnę, że wolałbym zegary, ale rozumiem, że ma być minimalizm, więc niech chociaż dodadzą tutaj wyświetlacz head-up, bo tego nie ma. Jest tablet i to wszystko. Sam tablet muszę pochwalić, oczywiście nie za wygląd, bo to mi się kompletnie nie podoba, ale za to jak on działa i jak jest wykonany. To jest poziom najdroższych tabletów, jakie mamy na rynku. Poważnie, jest wykonany tak, że ani drgnie, ekran ma super jasność i reakcja na dot oraz jest bardzo wysoka rozdzielczość. Do tego grafiki wyglądają świetnie. No i najważniejsze, wszystko działa super szybko. Obsługa początkowo jest kosmicznie skomplikowana, ale z czasem jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Uważam jednak, że taka obsługa jest bardzo niebezpieczna, co widać na przykład teraz, jak jadę autem i chcę coś przestawić na ekranie i już zjeżdżam na lewy pas. Na szczęście są dość rozbudowane komendy głosowe, ale też nie do wszystkiego. No i te komendy naprawdę dobrze działają. Służ lusterka.
Otwórz schowek. Swoją drogą nie ma nawet przycisku do schowka przed pasażerem. Ten otwieramy z ekranu albo właśnie głosowo. Albo przypisujemy sobie przycisk na tej kierownicy po lewej stronie. Z tym, że możemy przypisać tylko jedną funkcję, więc albo na przykład składanie lusterek, albo ten schowek. To, z czego też Tesla słynie, to aplikacje i gadżety. Niektóre z nich już widzieliście na początku, gdzie jest na przykład wbudowany megafon i możemy na postoju mówić do ludzi na zewnątrz, albo puścić sobie nasz ulubiony kawałek braci Fikofagot, tak żeby słyszało go całe miasto. Możemy też puszczać bąki razem z klaksonem, czy wydawać dźwięki kozy razem z klaksonem. Ba, bąki możemy puszczać nawet zdalnie przez aplikację, co mnie, jako osobę o ponadprzeciętnym humorze, bawi niesamowicie. Co więcej, auto w aplikacji ma podgląd z wszystkich kamer, których jakość naprawdę niesamowita, więc nieraz siedziałem sobie i patrzyłem tylko, jak jakiś sąsiad przychodzi obok auta, żeby tuż koło niego pierdnąć samochodem. Zgadza się, jestem dzieckiem. Ba, są nawet pierdy w samochodzie, które możemy wywołać z poziomu kierownicy, albo same się pojawiają, jak coś przez przypadek naciśniemy lub przy włączonym kierunkowskazie. Jest nawet 7 różnych bąków. Widać, że programiści Tesli to też są dzieci. I za to szanuję. Są też na przykład pokazy świetno-muzyczne, czyli odpalamy jeden z kilku pokazów, wychodzimy z auta i samochód zaczyna grać muzykę i migać światłami w rytmie oraz ruszać szybami, klapkami i tak dalej. Niepotrzebne, no ale robi wrażenie. Albo możemy włączyć sanie renifera na ekranie, czy łazik marsjański, tak że to niby my nim jedziemy. Albo odpalić YouTube'a i włączyć waszego ulubionego motoryzacyjnego youtubera, czyli karoserię. A swoją drogą, zobaczcie, kogo znalazłem na jednym z nagrań z auta. Poznajecie, co? Są też aplikacje Netflixa, można też dzwonić się w spotkanie na Zoomie, czy pograć w gry. A, i na Zoomie, jak się wdzwaniamy w spotkanie, to na kamerce widać nas tylko na postoju. Podczas jazdy na szczęście nie. Jest też karaoke z dość dużą bazą polskich piosenek. Słowa nie płacz proszę, 12 groszy. Czy są jakieś rysowniki, gdzie można rysować rakiety Starship? No w tym aucie nie da się nudzić na ładowarce i ja to naprawdę szanuję. Szanuję, bo można umilić sobie czas na ładowarkach, a tam jednak trochę czasu się spędza w trasie. A wracając do kamer, to wydaje mi się, że jest to najlepsza jakość kamer, jaką kiedykolwiek widziałem w samochodzie. Brawo. Dobra, to sprawdźmy materiały. Nie jest źle, jak na to, jak te auta były spasowane jeszcze 3-4 lata temu. Podczas jazdy jest absolutna cisza, a tutaj pojawiają się jakieś skrzypnięcia, te plastikowe drewna są średnie w dotyku, podobnie jak i skóra, ale naprawdę tragedii nie ma. No i nie ma piano black. To też nie jest żadne premium, więc moim zdaniem jest średnio, czyli tak jak i konkurencja na tym poziomie. Dobra, to pora na schowki i zaglądamy pod maskę, czy tam do silników. No właśnie, silników, bo Tesla Model Y występuje w dwóch wersjach, albo z jednym, albo z dwoma silnikami. Podstawowa, tylnonapędowa Tesla ma jeden silnik, a wersje z większym zasięgiem i napędem na wszystkie koła mają dwa silniki elektryczne. Najsłabsza, ta RWD, ma 295 koni, wersja 4x4 ma ich 384, a najmocniejszy jest wariant Performance, który ma napęd na 4 koła oraz 456 koni mocy. Ja testuję ten środkowy wariant, czyli AWD Long Range, który ma 384 konie. To pozwala na sprint do setki w czasie 5 sekund. Pora więc to sprawdzić. Wynik to 5,2 sekundy, ale auto delikatnie się ślizgało, bo niestety warunki były średnie, było ciągle wilgotno, więc pewnie te 5 sekund jest do uzyskania.
auto ma dodatkowy, spokojniejszy tryb jazdy chill, w którym jest wyczuwalnie wolniejsze. Zrobiłem pomiar z miejsca w tym trybie i wynik to 8 sekund. Nadal szybko, ale wyczuwalnie wolniej, zresztą podobnie jest przy elastyczności. W trybie zwykłym jest świetnie, a w chilli jest dużo wolniej, ale wciąż reakcja na gaz jest nadal tak samo szybka, jak to przystało na elektryka. Powyżej 120-130 na godzinę Tesla już wyczuwalnie wolniej przyspiesza, nawet w zwykłym trybie jazdy. Ale mimo wszystko jazda jak to autem elektrycznym jest bardzo przyjemna. No chyba, że jedziemy szybko. I wcale nie chodzi mi o wyciszenie, bo to jest naprawdę dobre. Przy prędkości 140 km na godzinę i lekkich podmuchach wiatru auto robi się już nieco nerwowe, co u mnie spowodowało po prostu zmniejszeniem prędkości o tych 120. Poważnie, czuć było, jak auto lekko myszkuje, co nie jest przyjemnym uczuciem. Druga sprawa, która moim zdaniem jest wadą, to zwrotność, ponieważ średnica zawracania modelu Y to 12,3 metra, co jest całkiem dużym wynikiem i to niestety czuć. Na ciasnych parkingach ciężko się manewruje. Swoją drogą denerwują też czasami kierunkowskazy, które zauważyłem, że nie zawsze wracają i trzeba je ręcznie wyłączać. Zawieszenie w Y jest klasyczne, czyli tutaj nie ma pneumatyki, więc czujemy też, że samochód jest ciężki i waży niemal 2 tony. Jest sztywno, ale nie bardzo twardo. Po prostu jest sprężyście, jak w większości elektryków. A jak jesteśmy przy wagach, to warto dodać, że ładowność wersji AWD to 400 kg oraz ciekawostka, można dokupić do Tesli hak holowniczy, ale nie możemy nim nic ciągnąć. To jest pewnie hak na bagażnik rowerowy, ale też nie znalazłem informacji, jaki jest maksymalny nacisk na ten hak. I jeszcze jedna rzecz, otóż raz podczas jazdy pojawiło się to, czyli liczne błędy od trakcji, od systemów i tak dalej. To był moment, kiedy na śniegu mocno ruszyłem, po czym auto zabuksowało kołami i po chwili miałem choinkę błędów. Zgaszenie samochodu i odpalenie ponownie wyłączyło te wszystkie błędy, no ale przyznacie, że to było dziwne. Dobra, to pora na jedną z większych zalet, czyli spalanie, czy tam zużycie energii. Warunki miałem idealne, bo jak widzicie zima pełną parą, śnieg i delikatne przymrozki około -1, -2 stopni. I w takich warunkach, jeżdżąc po mieście, ale wyjeżdżając z garażu podziemnego, gdzie panuje około 9 stopni, robiłem wyniki od 17 do 21 kWh, co uważam za bardzo dobre wartości. Bardzo dobre, bo przykładowo BMW i4 40, czyli z napędem na tył, testowane przy bardzo zbliżonych warunkach, zużywało mi prawie 10 kWh więcej, a to jest przepaść. Na trasie już tak super nie było. I Tesla Y przy 120 zużywała mi około 25 kWh, a przy 140 dobijaliśmy już do 30 kWh. I wspomniane wcześniej BMW miało bardzo zbliżone zużycie, no może paliło 1 kWh więcej. Co ciekawe, ta sama Tesla Y, ale w lecie, potrafi podobno zejść nawet i o 7-8 kWh z tych wartości. I wtedy przy 120 są okolice 17, a przy 140 22-23. No ale mamy zimę i tak też testowałem. Bateria ma 75 kWh netto, czyli na trasie ledwo starczy na przejechanie 300 km przy prędkości 120 na godzinę. W mieście jest nieco lepiej, jak się dobrze postaramy, to zrobimy i 400 km. Oczywiście tak się nie da zrobić, bo trzeba by było idealnie wycyrklować i podjechać na ładowarkę z poziomem baterii 0%. Tesla Y obsługuje szybkie ładowanie do 220 kW, a to oznacza 30 minut na naładowanie od 0 do 80%. Podłączyłem się też do Tesla Superchargerów, ale jednak nie osiągałem większych prędkości niż 70 kW, mimo iż to była ładowarka oznaczona jako 250 kW. Fakt, że była zima i fakt, że wtedy ładowało się jednocześnie 8 Tesli, no ale wciąż liczyłem na więcej. Koszt ładowania Tesli, właśnie Superchargera, to jest około 0,90 zł za 1 kWh, a to przy zużyciu na poziomie 20 kWh w mieście oznacza, że 100 km kosztuje niecałe 40 zł. Czyli to tak, jakby auto spalinowe zużywało około 6,5 litra paliwa, czyli poziom jak hybrydy. Tankując w domu, zmniejszamy te opłaty dwukrotnie i wtedy przejechanie 100 km kosztuje nas 20 zł. Czyli to tak, jakby auto spalinowe paliło nieco ponad 3 litry. No to jest już oszczędność, bo tyle auta nie palą spalinowe. W trasie już niekoniecznie, bo w zimie koszt przejechania 100 km to będzie od 50 do 60 zł, czyli tak, jakby auto spalinowe paliło od 8 do 10 litrów, czyli nawet delikatnie więcej niż SUV-y tej klasy. W takim razie pora na cennik.
Podstawowa Tesla Y kosztuje 205 tysięcy złotych z napędem na tył, 215 tysięcy złotych z napędem na tył, ale z większą baterią oraz 225 tysięcy złotych z większą baterią i napędem na 4 koła, czyli dokładnie taką sztukę jak ja testuję. Najmocniejszy wariant, czyli ten Performance, kosztuje 258 tysięcy złotych. Czy to drogo? Okazuje się, że nie, bo jak porównamy to do aut elektrycznych, to tylko chińskie pojazdy są tańsze od Tesli i to też nie wszystkie i nieznacznie. A jak porównamy do aut spalinowych, co raczej nie ma sensu, ale zróbmy to taka wspomniana wcześniej Skoda będzie kosztowała nieco więcej niż Tesla z tym samym wyposażeniem. No i każdy SUV w tej cenie pewnie będzie wolniejszy niż Tesla do setki. Za to Tesla wolniejsza będzie na trasie, bo każde auto spalinowe ma jednak większe zasięgi, często 2 albo i 3-krotnie, tak samo jak i prostne tankowanie nie trwa od 30 do 60 minut, tylko raczej okolice 5 minut. No i sieć stacji benzynowych nadal jest bardziej rozbudowana niż sieć stacji elektrycznych. No tak przynajmniej jest w Polsce. Auta elektryczne są świetne do miasta, zwłaszcza jak się ma swój dom albo swoje przyłącze do ładowania. Wtedy to są oczywiście oszczędności, zwłaszcza jak ktoś nie jeździ często i dużo w trasy. Pomijam też kwestię ekologii, bo uważam, że auta elektryczne nie są ekologiczne. Nie i jeszcze raz nie. Pamiętajcie o tym. A sama Tesla to auto, którego trzeba spróbować. Poważnie, polecam jazdę próbną. Moim zdaniem przesiadka ze zwykłego samochodu do Tesli jest trochę jak przesiadka z telefonu z Androidem na telefon system Apple'a, czyli do jakiegoś iPhone'a. To porównanie nie jest przypadkowe, bo firma Tesla, podobnie jak i Apple, ma rzeszę bardzo wiernych fanów, którzy uwielbiają te produkty. Tak samo też ma rzeszę antyfanów. A same produkty, jako auta elektryczne, bronią się bardzo mocno, bo są szybkie, ekonomiczne, jak na elektryki, oraz kosztują stosunkowo mało, jak na to, co dostajemy. No i są naszpikowane niezliczoną ilością gadżetów. Ale to poważnie, niezliczoną. Obsługa momentami jest bardzo ciężka, czy wręcz denerwująca. Dużo rzeczy jest wymyślonych na nowo i nie zawsze to się sprawdza. Ale jak ktoś chce auto elektryczne, lubi gadżety i chce, żeby było jak najbardziej wydajne, to myślę, że Tesla jest właśnie dla niego. Cześć! I oczywiście określenie blachosmrody, czy tam sadzomioty, to żartobliwe określenie. Uwielbiam je, bo jest tak głupie, że aż śmieszne. Przecież prąd też pochodzi z węgla, więc i elektryki można by powiedzieć, że też smrodzą. Musiałem tutaj dodać ten opis, że to jest żart, bo jak dorzuciłem taki wpis na Facebooku, to wywołało to niesamowitą burzę. Pod opisem tego filmu jest link do tego postu, ale ostrzegam, wchodzicie na własne ryzyko. Cześć!